Pojawił się nowy model przystawki Android TV od firmy Zoomtak. Jest on większy, cięższy i wyposażony w nowszy procesor od modelu T8H. Ale czy jest on lepszy? Czy może jednak niedopracowany? W tym nagraniu wyciągniemy kilka kwestii na światło dzienne. Moet and Chandel. Zoomtak jest stosunkowo nowym tworem w świecie technologii, jednak od początku firma ta postawiła sobie za cel produkcję wysokich jakościowo, dobrze wykonanych przystawek do telewizora opartych na systemie Android. Nie inaczej jest z nowym modelem o nazwie T8 Plus-2, którego widzicie w tym momencie. Box ten został wyposażony w nowy 8-rdzeniowy procesor S912, grafikę pracującą z zegarem 750 MHz. Znajdziemy tu również 2 GB pamięci RAM, natomiast na nasze pliki przestrzeni przewidziane jest 16 GB. Całość pracuje na systemie Android 6.0. Dodatkowo urządzenia firmy Zoomtak są zrutowane i użytkownik ma pełen dostęp do systemu. Wszystko dobrze się prezentuje, ale jak to się ma w praktyce chociażby do urządzenia T8H, które testowałem poprzednio? Mimo że jest to starszy model, to uważam go za bardzo udany i dzięki temu, że jestem w posiadaniu ich obydwu, zestawimy je dzisiaj ze sobą i przetestujemy. Jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to nie jest jeszcze za późno i w prawym górnym rogu twojego ekranu pojawi się teraz link, aby jeszcze szybciutko do niego wrócić. Natomiast jeżeli już jesteś z nim zaznajomiony, to przechodzimy do omawiania nowszego modelu. Dla porównania jest on zauważalnie większy, ale i cięższy. Ważące blisko pół kilograma pudełeczko sprawia wrażenie bardzo solidnego urządzenia. Większość tej wagi bierze się z grubych paneli aluminiowych tworzących obudowę, dzięki czemu urządzenie nie skrzypi w ręku. Dobrze wygląda, ale i aluminium jest świetnym przewodnikiem ciepła, przynajmniej w porównaniu do plastikowych odpowiedników konkurencji. Dodatkowy plus należy się producentowi za dodanie otworów w obudowie, dzięki którym jest możliwa swobodna cyrkulacja powietrza w jej wnętrzu. Samo zastosowanie aluminium zapewnia już optymalne odprowadzanie ciepła, jednak obydwa te rozwiązania usprawniają działanie przystawki i chronią ją przed przegrzaniem. Patrząc tak przez te dziurki, postanowiłem chwycić za śrubokręt i zajrzeć do środka. Panel boczny trzyma się na 2 śrubkach z tyłu, jednak by go zdjąć, musimy pozbyć się również górnej części obudowy i w tym celu wystarczy pozbyć się dodatkowych 4 śrub na spodzie urządzenia. Po odkręceniu klapki ukazuje nam się cała zawartość i jak widać, nie ma tego za wiele. Na pewno rzuca się jeszcze w oczy radiator, który dodatkowo pasywnie chłodzi procesor. Poza tym nic nadzwyczajnego tam już nie znajdziemy, więc pora w końcu uruchomić oba urządzenia. Jedno kliknięcie pilota i włączają się one jednocześnie. Tak więc przed nami pierwszy test. Sprawdzimy, jak szybko uruchomi się system Android oraz Kodi, gdyż jest ono u mnie dodane do autostartu. Dopowiem jeszcze, że obydwa urządzenia zostały identycznie skonfigurowane. Tak jak obiecałem w filmie zapowiadającym tę recenzję, zorganizowałem 2 identyczne monitory. Co prawda nie są one może najnowsze, ani nawet nie są panoramiczne, lecz nie to jest najważniejsze. Najważniejszym jest to, aby obydwa monitory miały takie same parametry. To znaczy, by były podłączone przy użyciu tego samego interfejsu, by czas reakcji piksela był identyczny oraz aby czas opóźnienia wejścia, czyli tak zwany input lag, był dokładnie taki sam w obydwu przypadkach, a w ten sposób możemy rzetelnie przetestować zestawione ze sobą boksy. Jak widać, nowszy model uruchomił się zdecydowanie szybciej i po chwili program Kodi zaczął się automatycznie włączać. Jednak tutaj należy zauważyć, iż starszy model pracuje jeszcze na poprzedniej wersji systemu Android 5.1, gdy nowszy po prawej stronie opiera się już na Android 6.0. Inna wersja systemu operacyjnego może być główną przyczyną różnicy podczas startu. Niemniej jednak jest to plus dla nowszego modelu. Zanim jeszcze potestujemy więcej Kodi, chciałbym Wam pokazać coś jeszcze. Jak widać to dobrze tutaj, na starszym modelu obraz w niektórych aplikacjach jest horyzontalny i jest to niestety przypadłość Android 5.1.
Jak widać, nowszy system 6.0 widoczny tu po prawej ma przewagę i jest lepiej i bardziej dostosowany do pracy z telewizorami, ale tak naprawdę nie to jest największym zmartwieniem, gdyż korzystając z Kodi zaczął mnie niepokoić coś zupełnie innego. Mianowicie zauważalne było częstsze czy też wolniejsze buforowanie w Kodi na nowszym modelu. Zwyczajny speed test obydwu tych urządzeń podłączonych do tej samej 5 GHz sieci zaczął już rzucać jakiś obraz sytuacji. Jak wiadomo, sieć Wi-Fi jest nieprzewidywalna i wiele zależy to od miejsca czy od odległości od routera. Ale testy te w takim zestawieniu jeszcze powtarzałem tuzin razy tego i następnego dnia. Próbowałem w innych miejscach mojego domu, to dalej, to bliżej od routera i za każdym razem nowszy model wypadał słabiej. Raz była to większa, raz mniejsza różnica, ale jednak zawsze, ale to zawsze na niekorzyść nowszego modelu. Więc spora wpadka. Tak więc, ponownie wracając do Kodi, spróbujmy pochodzić trochę po menu. Tutaj widać, że raz jeden, raz drugi boks wczytuje się szybciej, więc jednoznacznie trudno wyłonić zwycięzcę. Jednak, gdy chcemy otworzyć coś z wiadomości, nawet niech będzie ten Teleexpress w 1080p, to widać coś interesującego. Sami się przyjrzyjcie. Widzieliście, co się stało? Starszy model po lewej niemal od razu zaczął odtwarzać, gdy nowszy na pauzie nadal się ładował. Przegapiłeś to? Zobacz jeszcze raz. Kolejne podejście. Jak widać, sytuacja się powtarza i odnoszę wrażenie, że ma to jednak związek z mniejszymi prędkościami Wi-Fi osiąganymi przez nowszy model, ten po prawej. Włączaliśmy nagranie w 1080p, ale co się stanie, gdy uruchomimy w niższej jakości? W tym celu przyjrzyj się, co się stanie, gdy uruchomię odcinek np. Polonii 24, który jest nagrany w jakości 540p, co jest jednak dużo niższym obciążeniem dla sieci. No właśnie, sytuacja zupełnie odwrotna. Nowszy model o ułamek sekundy szybciej uruchomi wideo, więc teoretycznie może mocniejszy procesor w nowym mógł się tu wykazać większą sprawnością, a że jakość wideo jest niska, to szybkość Wi-Fi nie miała już tutaj tak ogromnego znaczenia, tak jak miało to miejsce przy materiale w jakości Full HD. Spędziłem jeszcze sporo czasu buszując po zasobach Kodi. Przesuwając menu, różnica jest raczej niezauważalna i gdyby obydwa te urządzenia nie były jednak obok siebie, to tak naprawdę nikt na to by uwagi nie zwrócił. Sprawdziłem również wiele serwisów wideo, muzykę i wszelkie różnice były minimalne, o ile oczywiście jakość wideo była niska lub średnia. Testowałem też telewizję przez konto premium na Gold VOD w jakości HD. I różnica, nawet jeśli jakaś jest, to raczej mierzona w milisekundach na korzyść nowszego modelu. Szybkość sieci nie miała tutaj już tak wielkiego znaczenia, tak jak miało to miejsce w przypadku testowanego wcześniej Teleexpressu. Okej, zejdźmy trochę z tematu Kodi i przejdźmy do benchmarków, czyli programów testujących wydajność urządzenia. Na pierwszy ogień poszedł 3D Mark, testujący głównie wydajność grafiki i tutaj zaskoczenie na korzyść modelu T8 Plus/2, czyli tego nowszego, po prawej. Jak widać, są na nim dostępne pierwsze dwa testy, gdzie na starszym modelu nie można ich uruchomić. Spowodowane jest to tym, że w starszym modelu brakuje technologii OpenGL w wersji 3.0, więc tutaj spory punkt dla nowszego modelu. Na szczęście starszy test o nazwie Ice Storm Unlimited jest już kompatybilny z dwoma, więc to on posłuży nam w teście zdolności graficznych. Jak wiadomo, benchmarki trwają zwykle po kilka minut. Na szczęście zaoszczędzę Wam tego tutaj i znacznie je przyspieszę. Przecież interesują nas głównie same wyniki, jednak rozumiem, że bardziej dociekliwe osoby chciałyby zobaczyć cały przebieg tych benchmarków i przeanalizować je na własną rękę. Dlatego też zapraszam na mój blog, gdzie zamieszczę ten materiał w całości. A teraz, przechodząc do konkretów, to widzimy, że nowy model ma sporą, bo 36% przewagę pod względem wydajności grafiki.
Następnie nadszedł czas na popularny Antutu Benchmark i tutaj ponownie starszy model pokazał swoje słabości pod względem grafiki, jako że pierwszy test został całkowicie przez niego pominięty. Odbiło się to drastycznie na końcowym wyniku wydajności graficznej. Całkowity, ogólny wynik może nie robi początkowo wrażenia i różnica wynosi około 16% na korzyść nowszego modelu, ale Antutu sprawdza również kilka innych wartości. Jeżeli interesuje Cię dokładniejsza analiza tych wyników, to pamiętaj, że wyjaśnię je dla Ciebie na blogu. Trzecim z kolei benchmarkiem był Epic Citadel, oparty na silniku Unreal i tutaj niemiła niespodzianka dla młodszego w rodzinie Zoomtak. Ostateczny wynik może był dla niego co prawda wyższy, natomiast w trakcie testu gubił on niektóre tekstury, a prościej mówiąc miejscami nie wyświetlał fragmentów grafiki, co doskonale widać na nagranym materiale. Ale tutaj bym jeszcze nie panikował, gdyż zrobiłem mały research i jak udało mi się wykryć, aplikacja ta nie była aktualizowana od połowy 2013 roku. Przypuszczam, że zwyczajnie nie jest w stanie obsłużyć nowszego procesora, ale wspominam jednak Wam o tym, gdybyście mieli jakieś problemy w przyszłości, na przykład z pewnymi starszymi grami. Teraz jeszcze krótko i szybko o kolejnym teście o nazwie Geekbench. Możemy zauważyć, że wynik pojedynczego rdzenia procesora dla starszego modelu jest wyższy, ale młodszy brat ma tych rdzeni już nie 4, a 8, co w ogólnym rozrachunku daje przewagę, przynajmniej pod względem wielowątkowości. Pod względem wydajności graficznej aplikacja Geekbench wskazuje 40% wzrost na korzyść nowszego modelu. Powoli zbliżamy się do końca, a dziwnych niespodzianek część dalsza. Kolejny test, ale teraz robi się nawet jeszcze weselej. Na dzień dobry widzimy, że po lewej starsza wersja Android ma chyba jakieś zaburzenia osobowości i wyświetla nam obraz ponownie, jakby była na telefonie. Po prawej nowszy Android 6.0 już lepiej temat ogarnia i jest on poprawnie dostosowany tutaj do działania z ekranami telewizorów. Więc drogi widzu, dla Ciebie porada, by chyba jednak wybierać urządzenie oparte na nowszym Androidzie. Ten test trwał ponad 10 minut, więc absolutnie nie chcę Cię nim zamęczać, ale są jeszcze dwie kwestie, które mocno zwróciły moją uwagę, ale i powinny zwrócić również Twoją, gdyż sprawa może nie dotyczyć tylko Zoomtaka czy tego konkretnego modelu, ale prawdopodobnie każdego urządzenia na nowym procesorze Amlogic S912. Więc jeżeli na poważnie rozważasz zakup urządzenia typu Android Box opartego na nowszym procesorze, poświęć jeszcze odrobinę uwagi. Jak widzisz, w tym momencie podczas testu odtwarzania wideo w wyższych rozdzielczościach aniżeli 1920 na 1080 pojawia się coś nieoczekiwanego i obraz zaczyna skakać. Cały ten test jest ogólnie interesujący i jego całość oczywiście będzie u mnie na blogu dla każdego, kto chce samemu przeanalizować tę sytuację. Drugim elementem, który mnie zaskoczył, tym razem pozytywnie na rzecz nowego modelu, to kilkakrotnie szybsze enkodowanie wideo, czyli ogólnie mówiąc zdolność procesora do zakodowania pliku wideo, czy też jego edycji. Natomiast jest to raczej ciekawostka, gdyż przypuszczam mało kto będzie nagrywał czy nawet przycinał filmy przy pomocy Android Boxa. W rezultacie nowszy model okazał się tutaj wydajniejszy o 30%. Nie zapominajmy jednak o tym całym zanikaniu obrazu, gdyż niewykluczone, że jednak mogło się to jakoś odbić na końcowym wyniku. No i tym samym zbliżamy się do końca i pora na lekkie podsumowanie. Osobiście spodziewałem się, czy też raczej nawet wręcz oczekiwałem, że pokażę Wam, jak bardzo nowszy model jest lepszy, czy szybszy, ale zbierając materiał mam, jak sami widzicie, trochę mieszane uczucia i to, co widać oraz to, co przetestowałem, mówi jednak samo za siebie. Owszem, młodszy brat w rodzinie Zoomtak ma na pewno szybszą grafikę i bardziej nadaje się do gier, więc jeśli planujesz grać w gry na swoim Android Boxie, to pewnie bliżej skłaniasz się właśnie do niego. Lecz jeśli myślisz raczej tylko i wyłącznie o Kodi, to chyba jednak model T8H jest lepszym wyborem. Owszem, może Android 5.1 to minus. Włącza się on dłużej, ale gdy już sam system jest uruchomiony, to Kodi włącza i wyłącza się zauważalnie szybciej, czyli kolejna mała rewolucja. Zwróć uwagę teraz na to, co się dzieje na Twoim ekranie. Zamknięcie Kodi, czy jego ponowne uruchomienie na obydwu urządzeniach jednocześnie wskazuje na przewagę starszego modelu T8H, który znajduje się tutaj oczywiście po lewej.
Jak wiesz, monitory są identyczne. Ich czas reakcji jest dokładnie taki sam, a aplikację włączam i wyłączam przy pomocy jednego pilota, więc nie ma mowy tu o jakimś przekłamaniu. Przeprowadziłem więc test wydajności pamięci stałej, która wskazywała na lekką przewagę starszego modelu, więc może w tym trzeba szukać wytłumaczenia tej sytuacji. Dodatkowo cała kwestia szybkości sieci Wi-Fi też jest dosyć intrygująca. W filmie zapowiadającym tę recenzję obiecałem Wam przetestować boksy na moim monitorze 4K, lecz ku memu zdziwieniu po podłączeniu jednego czy drugiego w menu nie miałem możliwości wyboru rozdzielczości 4K. Mój monitor według zapewnień producenta przez wersję HDMI 1.4 obsługuje 4K w 30 Hz, ale jednak kompatybilności tu zabrakło. Na co dzień monitor używam w rozdzielczości 4K, lecz w tym celu wykorzystuję złącze DisplayPort, a telewizora UHD niestety na ten moment nie posiadam, by się upewnić, czy jest to jednak kwestia monitora, czy jednak samego boxa. Jeżeli jednak dowiem się czegoś nowego, to uzupełnię te wiadomości w poście na blogu, więc to wideo to jeszcze nie koniec. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj mój kanał oraz kliknij tę łapkę w górę. Przecież jest to dla Ciebie tylko moment, a dla mnie jest to znak, że warto robić tak dokładne recenzje dla Ciebie. Pamiętaj również o blogu. Cokolwiek nowego urodzi się w temacie, to właśnie tam postaram się uzupełniać te kolejne spostrzeżenia zdobywane w najbliższych miesiącach testowania sprzętu. Kto wie, może te błędy, które wyłapaliśmy w tym nagraniu, to jedynie wierzchołek góry lodowej. A może w niedługim czasie wszystko zostanie naprawione wraz z aktualizacjami oprogramowania. Zobaczymy. Z mojej strony to wszystko i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym nagraniu. Trzymajcie się. Hej!